So I've been assigned a topic. Przydzielono mi temat For discussion. Abyśmy poprowadzili dyskusję. Shall I tell you who gave the assignment? Czy mam powiedzieć, kto mi to zlecił? You can guess. Możecie zgadnąć. Okay. Yeah, and so I'll try to make a few points on this, and then we can have some discussion. Przywołam kilka punktów na ten temat, a później możemy podyskutować. And we can see where it goes. Maybe it goes off to other subjects, but more or less, yeah, Krishna Consciousness. Zobaczymy, gdzie nas to poprowadzi. Możemy zahaczyć o inne tematy, ale tak czy inaczej będzie to w okolicach świadomości Kryszny. Yeah, hopefully more, not less. Mamy nadzieję, że więcej niż mniej. Nama Om Vishnuvadaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin iti namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. The topic we have been given is find your most suitable and modern way to preach Krishna Consciousness. Temat, jaki został mi przydzielony, brzmi: znajdź swój najbardziej odpowiedni i nowoczesny sposób nauczania świadomości Kryszny. Does that sound interesting for you? Czy to jest dla was interesujący temat? Yeah? Okay. Last week, we were a smaller group, and I shared a presentation which I gave some months ago at one conference of devotees in Hungary. W zeszłym tygodniu przedstawiłem prezentację, którą miałem okazję wygłosić na jednym ze spotkań dla wielbicieli na Węgrzech. And they asked me to give a presentation on the subject of what is come to be called bridge preaching. Poprosili mnie, abym zrobił prezentację na temat to, co nazywamy pomostowym nauczaniem. And so I did that. My presentation was called Preaching as Effective Bridging. I zrobiłem tą prezentację. Zatytułowana była Nauczanie jako efektywne połączenie mostowe. And I think the idea of today's discussion is to kind of continue from that discussion. I myślę, że pomysł dzisiejszego tematu jest jakby kontynuacją w momencie, kiedy skończyliśmy tamtą dyskusję. But many of you were not there last time, so I have to maybe reconnect a little.
Wielu z was nie było wtedy obecnych, dlatego też postaram się jakby przybliżyć ten temat w skrócie. I would like to mention that just recently, today, because of Mother Jivana Prabhu, the presentation is already online. Aha, yes, you can Czyli już ta prezentacja z zeszłego tygodnia dzięki Mother Jivana Prabhu jest już dostępna online do obejrzenia na YouTubie i na naszym profilu. Yes. Thank you for that. Dziękuję ci za to. So I'll say some things about that, but first a little more of details I was requested to address today. Wspomnę o tym oczywiście, ale najpierw chciałbym przybliżyć kilka detali, o które byłem dzisiaj poproszony. One expression was the idea of process, the idea of a process of preaching and a process of practicing. Jedno z zagadnień było nauczanie, ale w zasadzie proces nauczania świadomości Kryszny. But more specifically, starting from ourselves, knowing what is our own nature. Generalnie chodzi o to, żeby zacząć raczej od siebie i poznać, jaka jest nasza osobista natura. We hear in Bhagavad Gita and elsewhere there's a technical term, svabhava. Z Bhagavad Gity i w innych miejscach znamy termin zwany svabhava. Literally self nature or self disposition. Dosłownie own disposition. Dosłownie własna natura bądź własna own disposition. Dyspozycja albo kwalifikacja. Predyspozycja. It's not really qualification, it's more temperament. Bardziej chodzi o temperament. Something, yeah, combination of these ideas. Kombinacja tych pojęć. And so what we're interested in then is something about our qualities and our skills. To, czym jesteśmy zainteresowani, to nasze cechy i nasze umiejętności. And along with this, there's our education, and of course, from our education, our knowledge. Oczywiście towarzyszy temu też edukację, jaką otrzymujemy, no i stąd też pochodzi nasza wiedza. And we don't mean just formal education, but also, from day one, the education we've received from all of our teachers, our parents, our mentors. Tak, i nie tylko odnosimy się do edukacji formalnej, a również od tej edukacji od dnia zerowego, kiedy się tu pojawiliśmy, od naszych nauczycieli, czy rodziców, czy mentorów. And then Vanamali Prabhu suggested we consider the issue of adjusting to VUCA. I tutaj Vanamali zasugerował, żebyśmy porozmawiali, rozważyli dostosowanie się do VUCA. What? Co to jest VUCA? Co to jest VUCA? VUCA. Vitality, no. What do I want to say? Volatility, unpredictability, complexity and ambiguity. Tak, to jest ten współczesny termin, który jest akronimem tych czterech słów. A dokładnie, żeby być... Volatility? I want to be precise with the dictionary, so that will take a few seconds. And that will be... I możemy to przetłumaczyć jako volatility, czyli zmienność, uncertainty, volatility, niepewność, complexity, złożoność, ambiguity, wieloznaczność. Sounds pretty serious, huh? Całkiem poważnie to brzmi.
And the idea is that these are four characteristics of our present-day world. Chodzi o to, że te 4 słowa charakteryzują nam obecny świat. Maybe a simpler way to put this is we're dealing with a fast-moving target. Żeby przekazać to w bardziej prostych słowach, to mamy do czynienia z bardzo szybko poruszającym się celem. Yeah. And this leads us back into what I discussed last week. I talked about targets at that time. I to sprowadza nas do tego, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. I rzeczywiście ja tam poruszałem temat celu. And I talked about targets in the context of talking about, again, bridges. We use this as a kind of analogical language, bridge. I mówiłem o celach w kontekście mostów czy pomostów jako analogicznych wyrażeń opisujących mosty. 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 In San Francisco, in America, we have a famous bridge. W San Francisco w Stanach Zjednoczonych mamy bardzo słynny most. Called the Golden Gate Bridge. Most Złotej Bramy. And you've all seen pictures, no doubt. Z pewnością każdy z was widział zdjęcia. It's considered to be a very elegant bridge, beautiful. Jest uważany za bardzo elegancki i piękny most. One interesting bit of trivia might interest you. Może was zainteresować trivia, wzmianka? Czy jak to przetłumaczyć? Trivia, which means? Trivia means trivia? You don't know this word? Small information, detail of something. Jako taki mała poboczna informacja. So such bridge, the way it works is it has these two very large cables which are held up by two vertical towers. I jak wiecie, ten most posiada 2 gigantyczne stalowe liny, które łączą dwie pionowe wieże. And each of these cables, there are 2 cables, and each one is actually not a single cable. Each cable is made up of many small cables. I każda z tych lin nie jest pojedynczą liną, ale ona w sobie sama jest zrobiona z wielu mniejszych lin. So how many cables are inside one cable? Ile jest w takim razie małych tych lin w tej dużej linie? If I remember the statistic right, 27,500. Jeśli dobrze pamiętam liczbę, no to jest 27,500. That's a lot. And to jest dużo. All of those together make it very strong. I wszystkie razem skręcone powodują, że jest ta lina bardzo silna. And at the same time flexible. I w tym samym momencie również jest bardzo elastyczna. Elastyczna because the bridge has to be able to adjust, to move when the wind is very strong. Elastyczna dlatego, że ten most porusza się i jakby dostosowuje się do wiatru, który wieje, bardzo silnego wiatru, który tam wieje. Well, there's a lot of things one can say about this bridge or any bridge, but we can say the general purpose of bridge is to cross over from one place to another where there's something in between, maybe, where it's a problem. Możemy mówić wiele na temat tego czy innych mostów, ale generalnie funkcja mostu sprowadza się do tego, że on łączy 2 brzegi, a w szczególności miejsce, pomiędzy którym może być jakiś problem. And we want to get to the other side generally. We don't just want to hang out on the bridge.
Zwykle jest tak, że chcemy przedostać się po tym moście na drugą stronę, nie chcemy tam po prostu zostawać. And in our context, what we're talking about, we can think of the bridge as a medium. Tutaj w tym kontekście, o jakim dzisiaj mówimy, możemy mówić o moście jako medium. As a via media between the two points. Jako via medium, czy takie łączące przezroczyste medium pomiędzy dwoma punktami. So what are these two points? Well, one of them we can call the target. I jakie są te dwa punkty? Jednym z nich na pewno możemy powiedzieć, że to jest cel. Cell, yeah. And the first one we can call in different ways, but we can say it's the context. A ten pierwszy punkt wyjściowy możemy nazwać na wiele różnych sposobów. Tutaj użyję słowa kontekst. Well, context, let's call it rather the content. Może bardziej nazwijmy to jako treść, zawartość. It's what it is that we want to get to the target. Czyli innymi słowy jest to, co chcemy przenieść do celu. Czy dostarczyć. Now, as it turns out, it's not so much what, it's more who. I jak się okazuje, jest to bardziej kto niż co. Because we want to communicate, we want to be agent for bringing Krishna to others. Innymi słowy, chcemy być agentami czy przedstawicielami, którzy przedstawiają i dają Krishnę innym. And we, as persons serving Krishna, want to get the message of Krishna to other persons. My jako osoby, które służą Krysznie, chcemy dostarczyć tą wiadomość, tą treść innym osobom, które są również osobami. And the question is how to do that, and that's where the bridge comes in. No i pytanie się pojawia, jak zrobić to? I tutaj przychodzi nam to porównanie z mostem. Okay. Now let's think again about the idea of cell. Porozmawiajmy ponownie o idei celu. And let's think about our own effort to have a sense of goal in life. Pomyślmy teraz o naszym celu, naszego życia, żeby ono miało jakąś treść i cel, wartość. Prabhupada would often challenge people asking this question. So what is the aim of your life? Prabhupada zwykł pytać ludzi, tak jakby rzucać im wyzwanie, jaki jest cel twojego życia. It can be it's a question that can make us a bit uncomfortable. I to jest rzeczywiście pytanie, które może spowodować, że czujemy się niekomfortowo, jak również osoby, którym zadajemy tego rodzaju pytanie, one też mogą się czuć niekomfortowo. Of course, we have a ready answer as Vaishnavas, aspiring Vaishnavas. We have a kind of ready answer now. Oczywiście jako aspirujący Vaishnawowie mamy już gotową odpowiedź. We say yes, my aim in life is to realize Krishna prema. I odpowiadamy natychmiast, moim celem mego życia jest zrealizowanie Krishna premy. But we have to be a little careful if we make this simply into a slogan. We might be neglectful of our actual purpose. Oczywiście uważajmy, bo jeśli zrobimy tego tylko jedynie slogan, no to możemy rzeczywiście zatracić cel, znaczenie. Czy nawet odrzucić, zignorować. Which means it's something we have to constantly sort of reconsider. What is my purpose in life? What is my goal? A to oznacza, że powinniśmy ciągle ponownie rozważać i zastanawiać się nad tym, co jest moim celem w życiu. Back in the 1960s, there was a famous
baseball player in New York. His name was Yogi Berra. W latach 60. w Nowym Jorku był bardzo słynny gracz baseballa, Yogi Berra. Have you heard of him? Czy słyszeliście o nim? No, we don't follow American baseball. Yeah, we are expert in, the football and soccer. Yeah. Jesteśmy ekspertami w piłce nożnej, a nie w baseballu. Well, Yogi Berra was one of the best. Yogi Berra był najlepszy, jeden z najlepszych. And one thing, aside from his baseball playing, what he became kind of famous for was he had these kind of funny expressions. He would say something that kind of made sense and didn't make sense and made sense and didn't make sense. Poza tym, że był bardzo dobry w grze w baseballa i był słynny z tego, sławny z tego, to również był słynny z tego, że czasami wypowiadał stwierdzenia, które z jednej strony miały sens, a z drugiej strony były kompletnie bez sensu i w ten sposób ludzie go zapamiętywali. So one of these things he used to say is, if you don't know where you're going, jedną z rzeczy, dzięki której został sławny, to powiedział, że jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, you'll end up somewhere else. To po prostu gdzieś trafisz tam, gdzie nie chciałeś, gdzieś indziej. Okay. There's some kind of wisdom there. Jest tu jakaś mądrość w tym wszystkim. There's another similar statement he made. When you come to a fork in the road, jest inne powiedzenie, z którego jest również słynny, jeśli natrafisz na widelec na drodze? Fork? Fork, dividing road. A, nie, skrzyżowanie czy rozwidlanie drogi. So when you come to a fork in the road, tak, jeśli trafisz na rozwidlanie drodze, what should you do? Co powinieneś zrobić? He says, take it. Po prostu wybierz. Take it. How do I take it? This way or that way? No, just take it. No wybierz, ale jak mam wybrać? W prawo czy w lewo? No, nie, wybierz. Anyway, if you don't know where you're going, you'll end up somewhere else. W każdym razie, jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, to możesz skończyć gdzieś. Or another way to put this is, if we don't make a purposeful effort to go toward our goal, we will end up being drifters. Jeśli innymi słowy nie nadamy znaczenia i treści celowi, do którego zmierzamy, po prostu może nas gdzieś to zawieść na manowce. One of the pictures in my presentation last week is a picture of a donkey in a small rowboat just by itself. It's a donkey, mule, ass, standing in a boat out in the water by itself. Jednym z slajdów, jaki zobaczycie na tej prezentacji, jest osioł stojący w łodzi, będący jakiś dystans od brzegu. Yeah, so this poor donkey is just completely by itself, completely helpless, just. I ten osioł właśnie z takim wyrazem twarzy po prostu, czy tam pyska, stoi sobie na tej łodzi kompletnie bez jakiejkolwiek nadziei i pomocy. It doesn't know where it's going. It's completely helpless. Jest kompletnie zdesperowany, bo nie wie, dokąd zmierza. So if we don't know where we're going, we end up just being pushed by the currents of time. Więc jeśli nie wiemy, dokąd zmierzamy, to bieg czasu nas po prostu poniesie. So you can say the whole Bhagavad Gita, in one sense, is about learning to become purposeful in our lives. Innymi słowy, możemy powiedzieć, że całe znaczenie Bhagavad Gity sprowadza się do tego, żeby poznać poznać treść i cel naszego życia. And thus aiming toward a purpose, toward a spiritual goal. I o tym, jak poprowadzić nas do celu, którym jest cel duchowy. And
there is this sort of popular expression, going with the flow, which sounds very sort of Taoist, like Chinese philosophy. Go with the flow. I jest powiedzenie, które mówi o tym, żeby iść z flow, czyli z nur, jak? Płynąć z prądem. I to jest, odnosi się, it refers to Chinese philosophy? Yes. I to odnosi się do jakby filozofii w Chinach. Taoism. I to jest, jak? That's Tao. T-A-O or D-A-O? Tao. Tao. Do filozofii Tao. Yeah. Literally, it's the way. Tao means way. Tao oznacza drogę. Which is a nice idea, and it has some virtues which we can learn from. Oczywiście, i to jest bardzo ciekawa koncepcja i posiada wiele wartościowych rzeczy, którym możemy się nauczyć. But if we look at our tradition through the lens of Bhagavad Gita, we see that purposefulness is very important. A jeśli spojrzymy poprzez optykę, poprzez soczewki czy Bhagavad Gity, no to stwierdzamy, że posiadanie celu jest bardzo ważne. Okay, so we're speaking about spiritual goal as being Krishna prema and communicating that to others or inspiring others to somehow connect with Krishna. Mówimy tu o tym wyższym celu Krishna premy, o tym, żeby skomunikować czy też połączyć wszystkich z Krishną. And the starting point is always ourselves. Ale tym punktem początkowym, startowym jesteśmy my sami na początku. It's about communicating our experience, using the word preaching as communicating our own experience. Chodzi o komunikowanie naszych własnych doświadczeń i na tym zasadza się również pojęcie nauczania. Komunikujemy swoje własne doświadczenia. And if we think about our experience, we might think about how we make stories about ourselves. Jak mówimy o komunikowaniu się i doświadczeniu, no to możemy je wyrażać poprzez historię o nas samych. We tell ourselves stories, we tell others stories about ourselves. Opowiadamy sobie swoje historie, innym opowiadamy również swoje historie. And we revise our story as we go along. I my jakby odświeżamy, odnawiamy nasze historie jak z upływem czasu. And sometimes we get confused about our story when we encounter others with their conceptions of their lives or of our lives. I czasami doprowadza nas to do pewnej konfuzji, jeśli te nasze doświadczenia związane z naszym własnym życiem konfrontowane są z historiami innych osób i ich doświadczeniami. So what do we do with these? We each have our own story, and at the same time there's Krishna's story. Każdy z nas posiada swoją własną historię, a w tym samym czasie również jest historia Kryszny. And what I want to suggest is we want to try to understand how our story connects with Krishna's story. To, o co mi chodzi, to jest to, żebyśmy zrozumieli, jak nasza historia, nasza osobista historia łączy się z historią Kryszny. Because at that connecting point, that's where we become agents in the expansion of Krishna's story. Bo ten punkt łączący, w którym spotykamy się z historią Kryszny, to jest punkt, kiedy stajemy się agentami Kryszny. Okay, so we're talking about
starting with ourselves, our own experience, and the narrative, you can say, dimension of that. And on the other side, we have the goal of Krishna Consciousness and Krishna's story. I podsumowując, jakby z jednej strony mówimy o sobie, o naszych doświadczeniach, naszej historii i o całej narracji związanej, czy wielowymiarowej narracji związanej z tym wszystkim, i z drugiej strony mamy historię Kryszny i jakby próbę dopasowania tego wszystkiego. So one way to approach this question of bridging, we might say, is how do we tell our own story to others? I jednym ze sposobów, jak rozumieć, czy posługiwać się tym pomostowym nauczaniem, jest sprawa, czy problem, jak powiedzieć naszą własną historię innym osobom. Sorry. Innym osobom. Yes. Srila Prabhupada does this in his poem, which he wrote on the Jaladuta when he was on his way, when he was completing his journey to America. I Prabhupada zrobił to w jednym z poematów, który napisał w czasie podróży Jaladutą do Nowego Jorku, zaraz przed przybiciem do brzegu. He's basically telling his own story. Generalnie można powiedzieć, że opisuje swoją historię. About how he has been given this task by his guru, Bhaktisiddhanta Thakur. O tym, jak została mu dana ta praca do wykonania przez jego guru Bhaktisiddhanta Thakura. To bring Krishna Consciousness to the Wild West. Aby przynieść tą świadomość Kryszny na Dziki Zachód. And he is reflecting, how is he going to do this? I on wpada w taką zadumę i zastanawia się, jak ja tego dokonam. And he says, I won't be able to do this without the mercy of Krishna. I mówi, że nie będę w stanie tego zrobić bez łaski Kryszny. And so he brings the story of Krishna into his story. I dlatego w tym momencie właśnie wprowadza historię Kryszny do swojej historii. But before that, he also speaks, he refers to Prahlad's story. A przedtem jeszcze odnosi się do historii Śri Prahlada. Specifically referring to his remembering his guru, Narada Muni, and how grateful he feels to his guru for giving him Krishna. W szczególności do tego fragmentu, kiedy Śri Prahlada wspomina swego guru i jest mu wdzięcznym za to, że dał mu świadomość Kryszny. And with that kind of spirit of gratitude, Srila Prabhupada is then ready to appeal to the mercy of Krishna. I w tym nastroju wdzięczności Prabhupada jakby jest gotowy, żeby poprosić o pomoc Kryszny. And with that story himself, with appealing to Krishna for his help, he's expanding his own story. I w tym jakby momencie, kiedy on zwraca się o pomoc do Kryszny, rozszerzając, jakby rozbudowując swoją historię, on wprowadza Krysznę do historii. So on one side he's being very humble, but also honest. He's saying, I don't know how this is going to work. I don't know how it's going to be possible. Z jednej strony jest bardzo pokorny i myśli, a z drugiej strony jednocześnie też szczerym, zastanawiając się nad tym, mówiąc, że ja tak naprawdę nie wiem, jak tego dokonam. But then he concludes with confidence. Ale później konkluduje z przekonaniem. Przekonaniem? That I will receive the mercy of Krishna. It will be possible to communicate this message. Z przekonaniem mówiąc, że ja otrzymam tą łaskę Kryszny i będzie to możliwe, żeby przekazać ludziom tą wiedzę, tą mądrość. No matter, we can say, no matter how much volatility
and unpredictability and complexity and ambiguity there might be. Niezależnie od tego, ile może, i tutaj Maharaj wymienia te składowe tego akronimu, ile nieprzewidywalności, niepewności, ile zmienności może być w świecie. Yeah. Okay, so we can think of Prabhupada as possibly a model for bridge preaching. Możemy myśleć tutaj o Prabhupadzie jako modelowym, pomostowym nauczaniu. Beginning with this attitude which he shows in this particular prayer. Zaczynając od tej postawy pokornej, którą manifestuje w tym poemacie. And then we can go back to basics of making of what is it that will that we need to equip ourselves with to be qualified. I teraz możemy znowu wrócić do podstaw i zastanowić się nad tym, w co możemy się wyposażyć, aby być w stanie to zrobić. And here we might want to start with the idea of dharma. I tutaj możemy zwrócić i rozpocząć rozważania na temat dharmy. And eventually from dharma we can get to the idea of swadharma. I z dharmy możemy przenieść się ostatecznie do swadharmy. Dharma has this broad sense of that which sustains. Dharma w tym przypadku ma bardzo jest szerokim bardzo pojęciem i mówi o tym, co jest wartościowe i co jest namacalne. And swadharma means own dharma. What is my own, sometimes translated as duty. A swadharma odnosi się do tego, jaka jest nasza dharma i czasami tłumaczone jest to jako obowiązki. And in Vedic literature, swadharma is usually used in a rather general sense. So, am I a Brahmin or a Kshatriya or a Vaishya or a Shudra? That's basically as particular as it gets. W literaturze wedyjskiej dharma zwykle używana jest w tym szerszym kontekście, to czy jestem kshatrią, brahminem, vaishją, odnosi się do bardzo ogólnych informacji. But if we keep to the term itself, swadharma, swa means own. And if we think about it, we each have our own individual, unique relationship with Krishna. A jeśli odniesiemy się do pojęcia swadharmy, to dojdziemy do konkluzji, że chodzi tu o naszą własną, osobistą, unikalną pozycję służenia Krysznie. So swadharma in that sense would mean our unique duty, our unique calling. I w tym kontekście swadharma będzie odnosiła się do unikalnych obowiązków, unikalnej wyzwania, misji, czy misji, jaką mamy wypełnić. Or we might say our unique genius. Albo też możemy to zdefiniować jako unikalny geniusz, ta nasza mądrość. Yeah, we can say each and every person has a very particular genius. Możemy powiedzieć, że każda z osób ma swój unikalny geniusz. And if we can find, as someone has put it, our zone of genius, our zone, our area of genius. Yes. Wyłączyłem się. Could you repeat? I was just taking off. If we can find, jeśli możemy znaleźć our zone, naszą strefę of genius, geniuszu. Yeah. Naszego geniuszu. Then that's a modern way of putting it. To jest taki współczesny sposób wypowiedzenia tego. But to get there, first, I think it helps to start with the general idea of dharma. And for this we have 4 particular sorts of virtue, of practice, which are important.
No, ale żeby do tego dojść, to najpierw musimy rozważyć tą ogólny termin dharmy, gdzie jest mowa o 4 cechach, wartościach. And we're familiar with this. I my je znamy. Yeah. Truthfulness, Prawdomówność, purity, czystość, tapasya, austerity, tapasya, czyli wyrzeczenia. and what's the last one? Jaki jest ostatni? Religiosity? Religiosity? Huh? Religiosity? No. Nie. Compassion. Współczucie. Yeah. And related to each of these is a regulative principle. A związane z każdym z tych 4 są oczywiście nasze zasady regulujące. Now, here's the interesting thing. When we bring all of these principles into our lives simultaneously, then we can say Dharma manifests in our lives. I tu ciekawe spostrzeżenie jest takie, że jeśli w naszym życiu pojawią się te wszystkie 4 zasady, to automatycznie pojawia się dharma. And as a result of Dharma entering into our lives, then our thoughts and our words and our actions, they have a special quality. I rezultatem wejścia do naszego życia, tej dharmy, jest to, że nasze myśli, słowa i czyny są przepełnione dharmą. And they have such a quality that we become supported. Again, the word dharma means support. I mają taką wartość i znaczenie, że wspierają nas, bo innym znaczeniem dharmy jest oparcie, wsparcie. So we become supported in our efforts to reach our goal and to share Krishna Bhakti with others. Innymi słowy, dostajemy pomoc i wsparcie w wykonywaniu naszych czynności, osiąganiu naszych celów, aby dostarczyć świadomość Kryszny innym. So all of that is a bit abstract. To oczywiście jest wszystko trochę abstrakcyjne, Which means most of it probably gets forgotten. Co oznacza, że większość wydaje się, że zapomnimy. But all of this is sort of preliminary to trying to open our reflection to how can I effectively be an instrument in the preaching, what we call preaching of Krishna Consciousness. Ale to wszystko ma bardzo pierwotne i takie pierwsze znaczenie przed tym, zanim my pomyślimy o tym, jak będziemy efektywni w nauczaniu świadomości Kryszny do innych. And for this we may look around us and we may see different ways that devotees are, we may say, experimenting with preaching. I aby to dostrzec te różne sposoby, rozglądamy się wokół i patrzymy, jak inni wielbiciele próbują w nowy, współczesny, nowoczesny sposób nauczać świadomości Kryszny, eksperymentując. Yeah, we could say from very early days of the mission in America, devotees picked up particularly on the prospects of spreading Krishna consciousness through music. I już od samego początku naszego ruchu świadomości Kryszny bhaktowie szukali tych różnych sposobów, żeby eksperymentować i jednym z takich obszarów to była muzyka. Music, everyone likes music. If we make some nice, cool music, then people will be attracted. Wszyscy lubią, kochają bardzo dobrą muzykę, więc jeśli my stworzymy taką, no to wszyscy będą przyciągnięci. Yeah, and so many different music groups have developed over the years. I poprzez te wszystkie lata tak wiele różnego rodzaju grup muzycznych powstało. Probably hundreds of different devotee music groups are around.
I teraz nawet myślę, że są setki grup muzycznych tworzonych przez wielbicieli. Usually it's in the form of, you know, some variety of pop music, you know, with guitar. And I remember when it was quite radical, but we introduced drums. I zwykle jest to tak, że jest to mieszanka muzyki popowej i trochę utworów czy muzyki gitarowej. A pamiętam z kolei moment, kiedy wprowadziliśmy radykalną innowację w postaci bębnów czy perkusji. And I still remember the big event we had in Wrocław. What was the name of that? Ludowa or something? I pamiętam Hala Ludowa. Pamiętam ten koncert we Wrocławiu w hali ludowej, gdzie akurat właśnie ten muzyczne zespoły prezentowano. And the hall was packed with people. I think they said about 6,000 people came. I wtedy ta hala w zasadzie gigantyczna była wypełniona blisko 6,000 ludzi. I remember hearing after the police who were in charge of keeping the peace. Initially they were very worried that so many people, many more than official capacity of the room. I pamiętam, jak policjanci bardzo martwili się, czy milicjanci w tamtym czasie, martwili się o to, że jest taki duży tłum, który nawet przekraczał pojemność tej sali. But then they saw that actually everyone is very peaceful. Ale zobaczyli, że w zasadzie wszyscy są bardzo spokojni. So, okay, nothing to worry about. Seems so they let everyone stay. Więc wydaje się, że nie ma się czym martwić, dlatego też pozwolili, żeby wszyscy tam zostali i uczestniczyli w koncercie. Come to think of it, Bhaktivinoda Thakur was thinking along these lines in his time, because he was writing all of these songs. I tutaj też pomyślałem o tym, że Bhaktivinoda Thakur w swoim czasie jakby również wtedy szedł w tej linii, pisząc wszystkie te piękne pieśni. He was, of course, traveling around Bengal, and he was gathering people in villages, and he would have them sing these songs which are giving the philosophy of Krishna Consciousness. I on podróżował, gromadził w wioskach ludzi i nakłaniał ich do tego, żeby śpiewali te pieśni, w ten sposób angażując ludzi w świadomość Kryszny. In their own language, which is Bengali. I to oczywiście było w Bengali, to było w ich własnym języku. Which suggests maybe we need more writing of songs in Polish language. I tutaj pojawia się sugestia, że bardzo możliwe, że potrzebujemy, ażeby pojawiło się więcej pieśni napisanych po polsku. There's some efforts going on Jakieś już wysiłki w tym celu są podejmowane. Maybe in course of time more such activities. I z upływem czasu więcej tego typu rzeczy się pojawi. And then of course there is the idea of food distribution. Kolejnym punktem jest idea rozprowadzania pożywienia. Srila Prabhupada very much encouraged prasadam distribution. Prabhupada inspirował i zachęcał do dystrybucji prasadam. And this is of course something that people understand. People understand food. I oczywiście jest to to, co ludzie rozumieją, ponieważ rozumieją pożywienie. I have to say it was my first encounter with devotees was through prasadam. I tutaj przyznaję, że moim pierwszym spotkaniem wielbicieli było spotkanie z prasadam. When I'm pretty sure it was a Sunday afternoon on Telegraph Avenue in Berkeley, some young man in saffron clothes had a big bowl of fruit salad. I tak przypominam sobie, że to było w Berkeley,
na Telegraph Avenue niedzielnym popołudniem spotkałem mężczyznę, który był ubrany w szafranowe szaty i trzymał taką wielką michę czy miskę pełną sałatki owocowej. And he had a big smile on his face. I śmiechał się w ten sposób, miał wielki uśmiech na twarzy. And he came up to me with a big smile and he said, "Here, take some of this." I podszedł do mnie z wielkim uśmiechem i zaproponował, weź odrobinę tego. So I held out my hands and he put a big clump of this very, gooey fruit salad into my hand. Złożyłem w ten sposób ręce i on tak wpakował mi na ręce taką gulę zlepionych owoców. And I can still remember the taste. I nadal do dziś pamiętam smak. It was a special taste. I to był bardzo specyficzny, szczególny smak. It was a little bit spicy. Troszeczkę nawet czuło się przyprawy. So I thought, something special here. Pomyślałem sobie, to coś specjalnego jest. And such a nice person. I on był taki miły. So that was the beginning for me. Dla mnie to był początek. Srila Prabhupada was also being creative in the fact that he was emphasizing the printing and distribution of his books. Prabhupada również swoją kreatywność przejawiał poprzez to, że podkreślał i zachęcał do drukowania i dystrybucji swoich książek. Prabhupada actually wanted all of his books to be profusely illustrated. He wanted every other page to have an illustration in the Bhagavatam. Prabhupada zwrócił szczególną uwagę na to, żeby książki były wyposażone, czy też w książkach znajdowały się bardzo szczególnie określone ilustracje. When the Krishna book was first printed, it was a very large size book, very thick and very heavy. Kiedy po raz pierwszy wydrukowano Krishna Book, czyli Źródło Wiecznej Przyjemności, to ta książka była duża i ciężka. It was 2 volumes. Each volume was about this thick, to były hardbound. 2 tomy w twardej oprawie. And when they got the books in San Francisco, they just had piles of these books and the devotees would just look at them. What do we do with those? I kiedy one przywiezione zostały do San Francisco, baktowie tak patrzyli na te sterty książek, zastanawiając się, co my teraz z tym zrobimy. And then one devotee decided to take some and go out on the street and try to sell them. I wtedy jeden z wielbicieli postanowił wziąć kilka sztuk, wyszedł na ulicę i zaczął je sprzedawać. And if I remember correctly, he sold 10 volumes in one day, and everyone was shocked. Wow, how did you do that? Jeśli dobrze pamiętam, to on sprzedał tego dnia 10 tomów i każdy był zaszokowany. Jak tego dokonałeś? So, and then, the rest is history. No i reszta to już A historia. lot of books got printed and distributed. And anyway, that's another discussion. Tak, i to już jest na inny temat. W każdym razie zaczęto drukować i sprzedawać książki w dużych ilościach. But now we're asking, okay, people don't seem to want to read books so much, maybe. A teraz mamy taką obserwację, że może obecnie współcześni ludzie nie bardzo chcą czytać książki. Maybe they'll look at YouTube, they'll look at Facebook. Zwracają się ku oglądaniu YouTube'a czy Facebooka. So devotees are adapting to that. They're making websites, they're making YouTube videos, they're making Facebook pages. I baktowie odpowiadają na to, jakby adoptują swoje działania, publikując na YouTubie, stworząc strony internetowe czy na Facebooku. But so is everyone else. Ale tak to robi każdy inny. Everyone else who has some message about something, you name it, everyone is out there.
I wy tylko możecie po prostu wymienić kogokolwiek, ale wszyscy są właśnie tam w tych miejscach ze swoim przekazem. Everyone's got a message. Każdy ma przekaz. And so it becomes a free-for-all. It's an open field. Everyone can say whatever they want. Tak, i staje się to takim wolnym, otwartym rynkiem, bazarem, gdzie każdy może powiedzieć wszystko. So then I would suggest we have to come back to this principle of Dharma and then Swadharma. I tutaj ponownie wracam i stwierdzam, że powinniśmy wrócić do idei dharmy i swadharmy. And we need to wrestle with ourselves. How are we imbibing the principles, and then with our swadharma, our zone of genius, how are we bringing it out for others? How are we getting it over across the bridge to others? Tak, i teraz wyzwaniem dla nas jest to, w jaki sposób my do własnego życia zaadoptujemy te zasady swadharmy, wypracujemy swój własny osobisty geniusz i stworzymy ten przekaz i wyjdziemy z tym przekazem do ludzi, żeby nauczać ich. How can I become excited to say something about Krishna Consciousness to others? Jak ja mogę ekscytować się, czy być podekscytowany i mówić o świadomości Kryszny innym? Such that no matter how volatile, uncertain, complex and ambiguous the world is, we can still do something. Niezależnie od tego, jak bardzo nieprzewidywalny, jak bardzo zmienny i skomplikowany jest ten świat, wracamy do tego akronimu WK, my po prostu powinniśmy coś zrobić. Coś zrobić. Yeah. Okay, those are a few, kind of a few rough ideas, and maybe from there we can see if there's some discussion. Więc tutaj miałem do przedstawienia tych kilka takich bardzo ogólnych przemyśleń i to może być moment, kiedy możemy już zacząć dyskusję, jeśli mielibyście. I can say from my side what I've been engaged with the last 2 years, writing this book about cow protection. I've had a special feeling of what they call calling. I z swojego punktu widzenia i z perspektywy tych ostatnich 2 lat, kiedy jestem zaangażowany, czy byłem zaangażowany w napisanie książki na temat ochrony krów, no to ja mogę powiedzieć, że to jest moje własne takie misa, wezwanie, tak. To idea, za którą podążam. Yeah. Which has been giving me a sense of a kind of empowerment. I to daje mi poczucia bycia upełnomocnionym. We'll see how the book is received when it's out. I zobaczymy, kiedy książka będzie już opublikowana, jak zostanie przyjęta. Which is now specified by the publisher as December 20th. I tak jak to już mi określił wydawca, będzie to miało miejsce 20 grudnia tego roku. So I've been telling people, all this time, yes, I'm writing this book. Oh, yeah, good, okay. When's it coming out? Oh, sometime. Oh, okay, who cares? Ja przez cały ten czas mówiłem ludziom, że piszę tą książkę, a oni pytali, no to tak, no a kiedy będzie publikowana? No, kiedyś tam w przyszłości, więc oni mówili, no to kto o to dba? So now we have a date. A teraz mamy konkretną datę. You can put it on your calendar. Możecie to umieścić w swoim kalendarzu. Hare Krishna. Hare Krishna. Haribo. Any thoughts, questions, comments? Przemyślenia, pytania, komentarze. About volatility or
These are technical terms. I had to look it up in Wikipedia. To są bardzo techniczne terminy. Ja musiałem posiłkować się Wikipedią. These are terms used in sociology. I to są terminy używane w socjologii. But anyway, without the general sense of it, you can say is, in Sanskrit we have the word jagat. Jagat means universe, but it also means that which is in flux, that which is constantly in flux. W sanskrycie mamy wyrażenie jagat, które mówi o tym, jednym z definicji jest wszechświat, ale drugą definicją jest to, że jest wszystko to, co się ciągle zmienia. It's also kind of a Chinese idea. I to również ociera się tak o tą chińską filozofię. That everything is in flux, everything is changing. Że wszystko się porusza i wszystko się zmienia. So if we're in a world where everything's changing, how do we most effectively act in such a world, in such a way to connect people with Krishna? Więc jeśli wszystko dookoła się zmienia i my funkcjonujemy w tym zmiennym świecie, to jak dostosować się, adoptować do tych ciągle nowych sytuacji w taki sposób, żeby nieść ten przekaz innym o Krysznie. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Atmana. Chciałem, nie wiem, czy to jest na 100%, ale słyszałem bardzo podobne powiedzenie, przypisuje się autorstwu Senece. Kto nie wie, dokąd płynie, temu nie sprzyja żaden wiatr. Remember one statement, I guess, by Seneca, the sage, from the Latin sage. Yeah, Latin sage. And he said that one who don't know where he's going, no matter... jak to przetłumaczyć? Pomóżcie. Jeszcze raz powtórz. Yeah, thank you. Dziękuję. Very closely what you were saying. Yeah. Yeah, it's between having intention and drifting. The wind will blow you somewhere, but it may not be a nice place. Tak, no są jakieś intencje czy zamierzenia, dokąd udajemy się, ale wiatr może cię przeciągnąć w zupełnie inne, niespodziewane miejsce. So the winds of time are always there, trying to push us. Tak, wichry czasu mogą cię zepchnąć, czy cały czas cię popychają. Yeah. Yes. Thank you so much, Prabhu. Thank you. Thank you for sharing. Thank you for choosing this topic very much. I would like to share something what inside my heart. Czy ja mam tłumaczyć od razu na bieżąco? Tak, to będzie najlepiej. Ja poprosił Cię Dobrze. zdanie po zdaniu też. Podziękowałam za wybranie tego tematu i jednocześnie powiedziałam, że bardzo chcę się podzielić tym, co mam w sercu. It looks like I'm here not by case. Wygląda na to, że nie jestem tutaj do końca przez przypadek tutaj. I met this week Tisama Prabhu 3 days ago, and I met her first time in meeting with Maharaj Prabhu. Miałam pierwsze spotkanie tutaj również z Maharajem. And you remember you asked me what I'm doing. It was a question. And I said, sometimes I'm working with European Union money. I'm connecting people, and I love it.
i że zajmuję się środkami unijnymi, lubię to robić i co więcej, to co najbardziej lubię robić w życiu, to jest łączenie ludzi. Tak, bo Maharaj się o to zapyta. Tak, dokładnie. When I was listening what you are talking about, kiedy słuchałam dokładnie tego, co mówi Maharaj, it was very close to my heart. Prawdomówność, czystość, współczucie, wyrzeczenia. Czy mogłeś powtórzyć Maharajowi? Te słowa, prawdomówność, czystość, współczucie, wyrzeczenia. Bo one pewnie mają znaczenie w sanskrycie, prawda? Tak. A czemu pomysł nie powiesz teraz? Truth saying. Truthfulness. Współczucie, compassion. Wyrzeczenia. Austerities. I czystość. Like purity. Purity. Yeah, that was four. All of them, they are both taking us close to the God, close to the Krishna, but also their way, their path of health, their path of health. Dla mnie są ścieżką zdrowia. Health. Są ścieżką zdrowia. Sustainability, równowagi. And I would like to share. Miałam okazję zobaczenia, I could see something like a website of respect campaign in Australia, which was completely something new. Of course, I prefer food and everything what you are doing. I'm involved in this area of bhaktas for the last 5 years because of my close friendship. I oczywiście, że popieram wszystko, co się dzieje przez muzykę, jedzenie, dlatego że uczestniczę w tym od 5 lat. Jest mi to bardzo bliskie because of Woodstock and everything. Of course, I really appreciate Prabhu Madej, what you are doing with YouTube, because if you are living in Ireland or in Great Britain, I can be closer here. I can hear what you are doing here, so this is very important. But to jest bardzo potrzebne, że te filmy są na YouTubie, że dzieje się tak wiele rzeczy. The thing which I want to share it was on this website something like a room, like a house. They called, the girls made it. Teraz chcę powiedzieć o stronie, którą widziałam, zbudowaną wokół szacunku i akceptacji, którą zbudowały dwie kobiety w Australii. I will translate it in the moment, just I make something around. I to się nazywało, to jest dosłownie Respect Campaign in Australia. For everyone and for everything what is proposed for life. To jest taka forma właśnie szacunku dla życia. And for me the first view it was so close to the Krishna Consciousness. Dla mnie to było przede wszystkim momentalnie tak bardzo bliskie świadomości Kryszny. But the thing what was amazing for me, it was something like a tool. Narzędzie mnie zaskoczyło, dlatego że to jest tak trochę jakby wchodzić w grę komputerową, interaktywną, ale fizycznie wejść w stronę internetową, w której się otwierają poszczególne pokoje i jest się w pokojach świadomości. And the website was something like, you can come to the Krishna house, you can get what you are looking for. On the level which you are ready for this time, because all of us, we are not ready for everything. We are on the way. And they call this Health Cyber Summit. Te kobiety nazwały to takim cyberprzestrzenią, spotkaniem w świecie zdrowia. And why I'm talking about this? Because in my opinion, this is also quite a good way for young people who are looking for something like game, dla młodych ludzi, którzy szukają gier komputerowych, but also for people who haven't got enough time and they want to meet, they want to know something more, they are looking for knowledge, for deep knowledge, and they can get there and meet you, meet bhaktas, to see how it is, the Krishna Consciousness. And at this moment, oczywiście mówię o tym dlatego, że istnieje taka możliwość, żeby się spotkać w tej przestrzeni ze świadomością Kryszny w bardzo różnych pokojach, fizycznie w nie wirtualnie wchodząc.
Dla faktów, którzy kiedykolwiek w życiu mieli kontakt z grą Simpsonowie, gdzie się kojarzy rodzinę, która wykonuje bardzo różne czynności, po prostu te osoby bawiąc się w grę rodzinną, fizycznie, równocześnie uczestniczą jakby w życiu i w świadomości tego, jak rodzina wygląda. Ale to jest bardzo płytkie porównanie, bo to trudno jest powiedzieć. Tam faktycznie zmierzało to do świadomości w rozumieniu budowania zdrowia. And I'm just connecting this to this kind of game for the children and families when they are developing family lives. Why I'm talking about it? Because at this moment there is the money from w tej chwili są pieniądze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. And if it will be any possibility to have someone who is interested, I will try to do my best to help to establish this kind of things, because this is possibility. For the next 18 months, it's possible to take this kind of money. And this is of course not the food. To nie jest oczywiście ani jedzenie. This is not of course the music, but maybe someone who is looking for personal development can find there something completely new. That's why I'm sharing. Oczywiście powiedziałam, że to nie za nie jedzenie, nie muzyka, ale ludzie szukają tak nowoczesnych rozwiązań, czasami są tak samotni. Sometimes people are so alone. They don't want to go outside. They don't want to meet others. Czasami nie chcą po prostu spotykać innych ludzi. I może jest to sposób na to, żeby przybliżyć do świadomości Kryszny. No i to powiedział. So this, if I understand, this is some sort of website, and so what would be required would be someone, devotee with computer website development skills. It looks like webinar by the, to jest troszkę jak webinar, tylko że fizycznie to jest tak, jakby ktoś zbudował pomieszczenie, do którego się wchodzi. Tak, Maharaj zapytał, jak to rozumiem, to jest strona internetowa i potrzebny byłby wielbiciel, który ma zacięcie komputerowe, czy też wiedzę komputerową, żeby mógł to oprogramować. And this person or some people can get the money to establish the tools as a website cost, but also to have this kind of movies and different things of stuff. Something like, to meeting face by face, because you can see by the Skype or something, person who is giving the answer of the question. This is the meeting on time, for example. Yeah. This is something like a Woodstock, just taking to the one place, Yeah. their website. How much did you say is available for such thing? A lot of money, huge, millions. Okay, so this should wake up you computer programmers out there. I mean, you website designers. Tak. Maharaj mówi, że do uzyskania z funduszy unijnych są miliony na tego typu działanie. Maharaj mówi, że to powinno was rozbudzić, komputerowcy i designowcy i ludzie, którzy znają się na programowaniu. What's the name of the program? To jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Yeah, but what's the program? That's the institution. IT program for developing, and also this is the healthy cyber Health. Cyber summit. You can call it as Cyber health. Tak, bo to chodzi głównie o zdrowie, o rozwój zdrowia i w tym kontekście są te programy IT. Tak, to oprogramowanie ma służyć właśnie rozwijaniu zdrowia. Tak, i świadomości, bo to jest personal development, this is kind of health. So that does sound interesting. Tak, to jest interesujące bardzo, co mówisz. Have to put together a little team of devotees who could actually execute that. I to wymagane by było do tego grupa waków, która mogłaby to udźwignąć i po prostu zrobić. Yeah. It's like a tent of question in the Woodstock, but not staying just in one place, but individual places. One thing I've seen in China is I was invited to give some lectures on Bhagavad Gita and Ishopanishad in one yoga studio. W jednym z miejsc w Chinach, w yoga studio, zostałem poproszony o zrobienie wykładu na temat Bhagavad Gita i Ishopanishad. Where
there was no audience, there was only cameras. I nie było tam Recording. publiczności, tylko była w moim kierunku skierowana kamera. And in the front office of this yoga studio, there were about 40 people, each one sitting at a desk with a computer. I cała ekipa tego yoga studio składała się z blisko 40 osób, które siedziały przed komputerami i pracowały na komputerach. And they were working, 8-10 hours a day, 40 people, 5 days, 6 days a week, just making connections on the internet for their yoga center. I te 40 osób przez 5-6 dni w tygodniu, 8 do 10 godzin dziennie pracowały nad tą prezentacją ćwiczeń jogi i nad pozyskaniem klientów, marketingiem w ogóle. Or else preparing films for broadcasting of, they would have a yoga teacher come in and teach, and they would film everything, and then they would make a film of that. So they were editing these films, and they said they have 5 million followers. I między innymi też praca polegała na tym, że do tego studia jogi przyjeżdżali nauczyciele, którzy pokazywali, jak ćwiczyć, byli filmowani, a cała ta ekipa montowała filmy, opisywała i umieszczała w internecie i do dzisiaj mają w granicach 5 milionów subskrybentów. So when they broadcast my lectures, afterward we found that they had about 1,000 subscribers to my lectures. Tak, i jak te moje wykłady They were paying for it. były opublikowane, to zaraz po tym pojawiło się około 1000 osób, które odpłatnie zasubskrybowały ten kanał, na którym ja byłem. So yeah, this is something in China. They really understand that everything is on the internet. If it's not on the internet, it doesn't exist. Tak, to jest to, co oni do czego dochodzą, już zrealizowali w Chinach, tak? Czyli jeśli i doceniają tak wagę internetu, więc jeśli nie ma tego w internecie, to nie istnieje. Thank you. Hare Krishna. Yeah. So I think there's a plan for a bit of a bonfire, right? Jest. Myślę, że jest jakiś plan na ognisko. Yeah. Czy tak? Tak. Everyone's looking so kind of peaceful, sort of. Każdy Shanti. tak spokojnie wygląda. Shanti, shanti. Shanti, shanti. Yeah. Well, so then maybe we should proceed. Więc myślę, że tu zakończymy. Or did you have a further question, since this was your topic? I mean, it's too many questions to answer. Too many questions. How about one? What? Yeah, about one. Let me see my trivia. Okay. Maharaj zapytał, że może jeszcze jedno pytanie, gdyż to był mój temat, który zapodałem. You were saying about our experience, narration and action, and my question is regarding action. Because people usually, they're very convinced to the practical stuff, right? If something is working, you can show it and you can prove it. They're very eager to accept. So how to show in practice that what we are doing is valuable for them, and it's working actually. I mean, because I am referring to, for example, to our attempts to create farms or schools. Yeah. People are really attracted to things which are, That work. tangible. Yeah. Pytanie jest takie,
I Maharaj wspominał o doświadczeniu, intencji i działaniu. Ja mam to pytanie związane z działaniem. Współcześni ludzie są bardzo mocno przekonani do rzeczy, które są praktyczne i które działają i które można dotknąć, są one namacalne i są udowodnione. Tak? Więc jak my możemy pokazać im, że to, co robimy, jest rzeczywiście bardzo mocno praktyczne i udowodnić, że jest do zastosowania w codziennym życiu. Tutaj odnoszę się do chociażby naszych prób zbudowania farm, czy prób zbudowania szkół. Well, you mentioned school, so this brings to my mind what's happening in the UK now with these Avanti schools. Wspomniałeś o szkołach i to natychmiast przypomniało mi o tym, co teraz ma miejsce w Wielkiej Brytanii w szkołach Avanti. There is one very dynamic person, devotee, who the last, 10 years now, he's been creating one after another, these, from all reports, very successful schools. Jest jeden z wielbicieli tam w Wielkiej Brytanii, który już od 10 lat systematycznie z wielkim entuzjazmem buduje kolejne szkoły Avanti. Such that it's brought attention to University of Cambridge, the Faculty of Education. They are examining what is it these people are doing in their schools that works. I do tego stopnia, że nawet Uniwersytet Cambridge zainteresował się, Wydział Edukacji zainteresował się tym, co tam się dzieje w tych szkołach, że oni po prostu są tak efektywnie działają. And so that's something I think to give attention to see what are they doing? Is there something there that can be copied or in some way followed? Dlatego też myślę, że to jest to, co powinno przyciągnąć naszą uwagę i powinniśmy dowiedzieć się, zbadać, co jest takiego w ich działaniu, co byłoby możliwe do skopiowania czy powtórzenia tutaj. Yeah, they are. They're not officially connected with ISKCON, but they are sort of tangentially connected, I would say. Nie są oficjalnie powiązane z ISKCONem te szkoły, ale w zamyśle, jak to słowo przetłumaczyć? Tangentially? Yeah, I don't know the exact. They have their own structure. They're getting help from the British government. Mają swoją własną strukturę i wspomaga ich rząd brytyjski. But more details I don't know myself. The essential sort of approach, you could say, is giving an atmosphere of what we would call sattva guna, mode of goodness, with values to encourage children to appreciate the basic values of dharma. I szczegółów nie znam zbyt wielu, natomiast możemy to odnieść do nauczania w gunie dobroci, czy w gunie sattva, z elementami dharmy, kiedy to dzieci uczą się tych wartości związanych z dharmą. Yeah, I think in general, if we can to have something to show what we want to show, especially needs to be in the area of education. Moim osobistym zdaniem uważam, że jeśli mielibyśmy już cokolwiek pokazać, coś, co naprawdę działa, no to jest obszar edukacji jest dla nas. To powinniśmy zrobić w obszarze edukacji. And it's not easy, especially when our general preaching ethos has been just
sort of pushing outward, sort of in a recruiting mode. I oczywiście nie jest to zbyt łatwe, gdyż ten nasz etos nauczania przeważa w stronę werbowania jakby ludzi, czy namawiania do przyłączenia się. If we shift our focus more to education, I think we can have something more to show. I jeśli my zmienimy swoją optykę i przekierujemy ją na obszar edukacji, takiego uczenia, to myślę, że naprawdę będziemy mieli coś do zademonstrowania. I agree with you, Maharaj, 100%. In at least one of his very earliest Back to Godhead articles from, 1944 or something, Prabhupada spoke about this. He saw temples as centers of education. I dawno temu, jeszcze w latach 40., to myślę, to był 44 rok, kiedy Prabhupada publikował Back to Godhead, napisał o tym i on już mógł to jakby nie wyczuć, czy poczuć, że i postrzegał przyszłe świątynie Iskonu jako centra nauczania i edukacji. And of course, this is the central idea. I spoke of Avanti, that's for young children. On the other end, there's the Oxford Center for Hindu Studies, which is for university students and especially postgraduate students. Z jednej strony to już wspomniałem o tym, o nauczaniu dzieci, ale z drugiej strony po przeciwnym krańcu jest Oksfordzki Instytut Studiów nad hinduizmem, które jest skierowane do studentów i też do absolwentów studiów. And since recently, just the last few years, they've been developing their online, again, internet, online courses, continuing education, which means anyone can sign up for the courses. I teraz z ostatniego okresu ich działania mogę podać przykład, że rozpoczęli kursy online i ponownie znowu pojawia się temat internetu i oferują kontynuację nauki dla wszystkich, którzy są chętni. This last year, they offered something like 15 or 16 different courses. Each course is 7 lessons. Each course has a course student handbook. I tylko w tym ostatnim roku zaproponowali 15 czy 16 oddzielnych kursów, każdy składający się z 7 wykładów czy lekcji i do każdego z tych kursów jest również książka, podręcznik. They had in one year they had 1,200 students, all of them paying tuition about for one course 90 to 125 British pounds. Za każdy kurs jest opłata od 90 do 100 iluś tam funtów i oni przez ostatni rok zgromadzili około 1200 studentów, którzy opłacili te kursy i odbyli te kursy. So that could also be a model for us. To również może być model dla nas. And there I think also can be learned from the sort of breadth of what they offer. They offer courses in Introduction to Hinduism, for example. I to można prześledzić i zobaczyć, jakiego rodzaju kursy oferują. Dosyć jakby szerokie podejście, chociażby jeden z kursów jest wprowadzenie do hinduizmu. Or they have since recently a course on history of Indian architecture, temple architecture. A teraz kolejny otworzyli kurs historia indyjskiej architektury sakralnej. And they have czyli świątyń. They have a series, I think
4 levels now of introductory Sanskrit. A już jeśli chodzi o wstęp do nauki sanskrytu, to już jest nawet na 4 poziomach. And so on and so forth. I tak dalej, i tak dalej. So, yeah. More generally, I guess what I would say to your question is we need to look ourselves to what is successful. W odpowiedzi na twoje pytanie mogę powiedzieć, że najpierw sami musimy się zastanowić, co dla nas jest, co może przynieść nam sukces. And then we can learn from them, and then we can do something which will be successful, and people will see, oh, that's successful, yes, okay. Tak, możemy tak jakby wyszukać tego, co może być dla nas sukcesem, nauczyć się tego od nich, a później im zaoferować i pokazać, że faktycznie to działa i oni to docenią. Takie jeszcze pytanie, czy jak Maharaj wspomniał, czy jakby na ten czas nie jest bardziej skuteczna zmiana intencji nauczania, czyli podniesienie świadomości społeczeństwa, niż jakby werbowania nowych członków, że tak powiem? Zmiana intencji nauczania społeczeństwa? Tak, żeby podnosiło społeczeństwo świadomość, niekoniecznie werbować jakby nowych członków. Do you think that maybe at present time it is more important to increase the consciousness of people at large instead of recruiting, pushing for recruiting new members? Maybe we should just make bigger efforts in the field of uplifting people's consciousness. Yeah, that's a good point. To jest dobry punkt. But here I think also what's needed is a sense that what do we, either collectively or what do I individually, have to offer to society, rather than I know best for everyone, but what do I have to offer? Myślę, że tu jest bardzo ważne jest to, żeby zastanowić się nad tym, co ja indywidualnie najlepszego mogę oferować społeczeństwu, zamiast myśleć czy mówić, że ja mam tutaj najlepszą rzecz i próbować ich przekonać do tego. What can I contribute? Co mogę wnieść do społeczeństwa? And that becomes a much more healthy kind of, it fosters a much more healthy sort of relationship with people, because it's more about actually respecting people where they are. I to jest w wymiarze dawania jakby ludziom jest to wiele ważniejsze to, żeby dawać im najlepsze rzeczy od siebie, bo to również wiąże się z tym, że w ten sposób my szanujemy to, co oni, kim są i co mają. Tak średnio, no ale już zmęczony jest. We have a very quiet group today. Yeah. Thoughtful group. Bardzo spokojna i taka zamyślona grupa. Hare Krishna. How's life in Łódź? Jak tam życie w Łodzi? Yeah? Shaking even? It's a ship on the waves. Okay. I'm just reading about I'm reading Prabhupada's diary, rereading his diary of his trip across the Atlantic. Ponownie czytam jego Prabhupada dziennik, kiedy płynął przez Atlantyk. And he's reporting each day how was the weather, how much was the ship moving, rocking. I każdego dnia podaje informacje, jakiego rodzaju jest pogoda, jakie są fale, jak porusza się statek. Yeah, some days it was very difficult for him because of the movement of the ship. Były dni, kiedy było bardzo ciężko z powodu kołysania statku. And of course, at one point he had this
Not once, twice he had heart attack. I nawet dwukrotnie zdarzył się Prabhupadzie atak serca. But somehow he survived. Ale w jakiś tam sposób udało mu się przetrwać. So, in Łódź, you don't have such problem. W Łodzi nie macie takich problemów. Okay. Hare Krishna, thank you all. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Dziękujemy. Anytime you like, you can come upstairs and have darshan, Lord Jagannath. And just since today, we have new personalities on the altar. I jak będzie wam pasowało, to teraz czy później możecie przyjść na darshan boost pana Jagannatha. No i od dzisiaj mogę powiedzieć wam, że mamy dwie nowe osobistości. And you may be surprised. Może być to dla was zaskoczeniem. You'll get full explanation from Mukundamala about them. A wyjaśnień udzieli Mukundamala. Yes. And who is the fire master? Boss of all bosses. Aklatmanandaji. Huh? Aklatmanandaji. To jest ogniomistrzem, kto jest? Is it already going? Yeah, he's already going. Oh. Since like 3 hours. Since 3 hours. It's Yeah, going. he is like... Quick, before it burns out. No to idziemy, zanim się, że tak powiem, wypali. Gaur Premanande. Hare Hare